Pewne rytuały wykonywane są w wielu kulturach ludowych na całym świecie. Kulturach, które nigdy nie miały prawa się spotkać i przenikać. Kulturach, które nawet dziś są na tyle od siebie odległe, że w pełni dla siebie nieznane. To na przykład obrzędowość ludów Amazonii i nasza ludowa tradycja z Podlasia, gdzie jak wiadomo działają szeptuchy. Do dziś mnóstwo ludzi odwołuje się do wiedzy czarownic i prababek, które posługiwały się często nieświadomie tymi samymi sposobami co szeptuchy. Czemu? Ponieważ magia i moc na całym świecie są takie same. To jedna siła, która może występować pod różnymi nazwami, a jej składowe mogą być inaczej tłumaczone i rozumiane w zależności od codziennego życia i kultury danego ludu. Szeptuchy zwykle zaprzyjaźniają się z duchami, które odprowadzają. Działa tu zasada zasługa za zasługę. Szeptuchy kładą kromkę chleba posypaną solą na grobie, zjadają połowę, a drugą połowę zostawiają dla duszy i zapalają zieloną lub niebieską świecę albo znicz. Po odmówieniu 3 razy modlitwy, wieczny odpoczynek, wypowiadają zaklęcie: nie strasz, a pomóż, nie strasz, a zaprzyjaźnij się ze mną. Uwolniony duch chętnie z wdzięczności asystuje w rytuałach szeptuchy, kiedy jest potrzebny. Uwaga, to już magia zaawansowana i nie radzę się z nią bawić. Jeśli nie okażesz szacunku dla dusz zmarłych, można dostać mocną nauczkę. W hiszpańskim mieście Burgos w Boże Ciało od XVII wieku kultywuje się tradycję znaną jako El Salto del Colacho lub po prostu El Colacho. Dzieci urodzone na przestrzeni ostatniego roku kładzie się na materacach znajdujących się na trasie procesji. Ubrany w czerwono-pomarańczowy kombinezon, trzymający witki i kastaniety mężczyzna przeskakuje nad niczego nieświadomymi niemowlakami. Skoczek symbolizuje diabła, a całe wydarzenie ma oczyścić dzieci z grzechu pierworodnego oraz chronić je przed złymi siłami w dalszym życiu. Kościół katolicki dystansuje się od El Colacho, ale tradycja ta do tej pory cieszy się dużą popularnością. Sypanie ryżem nowożeńców jest odpowiednikiem obsypywania przez babki ziarnem, co dawało żywotność temu, co zostało obsypane. Miało też służyć jako ofiara dla bóstw, które tak obłaskawiane miały opiekować się nowożeńcami. Mawę, rodzimy lud Amazonii, przy jednym z rytuałów przejścia wykorzystuje pewien gatunek mrówek. Chłopiec, który ma stać się wojownikiem, musi przejść tą próbę. W tym celu używa się mrówek z gatunku Paraponera clavata, zwanym mrówkami pociskowymi. Ból po ukąszeniu tych insektów przypomina postrzelenie z pistoletu i potrafi utrzymać się do 24 godzin. Owady zostają uśpione i wrzucone do rękawic wykonywanych z liści. Kiedy setki mrówek odzyskują świadomość, chłopiec wsuwa dłonie pokryte jedynie warstwą węgla drzewnego do rękawic. Musi wytrzymać kąsanie przez 10 minut. Aby zakończyć rytuał, należy przejść 20 prób, co trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Na świecie bardzo popularnym jest rytuał z użyciem surowego jajka, tak zwane jajcowanie. Polega on na toczeniu nim po ciele chorego, by wnętrze jajka wyciągnęło z niego chorobę. Po oczyszczeniu jajko się wyrzuca. Równie popularnym jest jajcowanie, gdzie z ciała wyciąga się wszelkie blokady i cienie. Z tą różnicą, że na koniec rytuału rozbija się je w szklance, by zobaczyć, czy jakiekolwiek podpięcia energetyczne nadal działają. Jajo toczono też po polu, by jako symbol płodności zapewniło dobry plon. W tym samym celu jajko toczono też po brzuchach kobiet mających problem z zajściem w ciążę lub jej donoszeniem. Wykorzystane do rytuału jajko nie może być jajkiem kupionym w sklepie. Trzeba znaleźć takie, które zostało zniesione w dzień rytuału przez kurę żyjącą na wsi. W indyjskim stanie Karnataka istnieją wioski,
w których kultywuje się dziwaczny rytuał, a mianowicie kapłan zrzuca małe dzieci ze znacznej wysokości. Maluchy spadają prosto na rozpostarte na dole prześcieradło. Materiał trzyma grupa mężczyzn, którzy zaraz po udanym lądowaniu oddają przestraszone dziecko matce. Rytuał ma na celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i długiego życia, a jego rodzinie zdrowia i dobrobytu. W zwyczaju biorą udział zarówno Hindusi, jak i muzułmanie. Miejscowe władze kilkukrotnie zakazały obrzędu, ale mieszkańców wiosek nie zniechęca to do praktykowania. Wiadomo, że sól działa bardzo ochronnie, dlatego szeptuchy zawsze jej używały. Przy oczyszczeniu mieszkań i domostw sypały solą na 4 strony świata lub sypały ją w 4 rogi domu oraz na próg. Częstowały nią również krowy i konie oraz cały inwentarz zwierzęcy u gospodarza, by nie spotkały ich choroby i nieszczęścia. Muharram to pierwszy miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Dla szyitów jednym z najważniejszych świąt jest Aszura, która wypada 10 dnia miesiąca Muharram. Głównie w krajach szyickich takich jak Iran, Irak, Bahrajn, Azerbejdżan, ale również w Afganistanie, Pakistanie oraz Indiach upamiętnia się męczeńską śmierć Husajna ibn Aliego. Z tego powodu odbywają się liczne procesje i inscenizacje. Jednym z elementów Aszury jest samobiczowanie za pomocą łańcuchów z przymocowanymi do nich stalowymi ostrzami. Półnadzy mężczyźni w różnym wieku kroczą ulicami miast i przy akompaniamencie bębnów oraz lamentu kobiet zadają sobie krwawe rany na znak cierpień, jakie zadano Husajnowi. W tym przypadku przydatny jest pięciornik gęsi, który sypie się na zewnątrz domu lub, jeśli mamy mieszkanie, na parapety i progi. Na oczyszczenie podłogi w domu szeptuchy stosują bylicę albo werbenę, które mają właściwości oczyszczające. W prowincji Indonezji o nazwie Papua mieszka lud Dani. Plemię zamieszkuje miasto Wamena, które znajduje się na trudno dostępnych terenach. Kobiety Danii w specyficzny sposób okazują żałobę po stracie bliskiej osoby. Za każdym razem, kiedy umrze ktoś bliski, kobietom obcina się paliczek. Na pół godziny przed amputacją palec obwiązuje się sznurkiem, aby zniwelować ból. Najczęściej palec obcina ktoś z rodziny. Amputacja symbolizuje stratę ukochanej osoby i ma zapewnić spokój duszy zmarłego. Zwyczaj praktycznie wymarł, ale nadal można spotkać starsze kobiety z brakującymi palcami. Kiedy czujemy się gorzej, mamy wrażenie, że ktoś lub coś wyciąga z nas energię, najlepiej położyć się na ziemi. Wystarczy też dotknąć ziemi rękoma i stopami i wyszeptać w nią 3-krotnie szeptuchowe zaklęcie. A wszystko, co złe, niech wsiąknie do ziemi, a wszystko, co złe, niech się w dobre zamieni. Od wielu lat w każdy Wielki Piątek w kilku filipińskich miejscowościach około 10 osób jest przybijanych do krzyża. Uroczystość zaczyna się od pielgrzymki pokutników z krzyżami na ramieniu i biczowników. Druga, ważniejsza część zwyczaju rozgrywa się na wzgórzach poza miastami, gdzie czekają 3 krzyże. Prawdziwymi gwoździami przybija się do nich ochotników, którzy w ten sposób oddają pamięć męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa, a długie gwoździe przechodzą przez ich dłonie i stopy. Oprócz tego ich ramiona przywiązywane są do krzyży za pomocą wstęg. Filipińczycy wierzą, że przybicie do krzyża powoduje odkupienie grzechów, a nawet może mieć moc uzdrawiającą. Jednak Kościół katolicki krytykuje ten zwyczaj. Kiedy chorowało dziecko, babki miały w zwyczaju zlizywać lub wysysać z ciała chorobę i wszystko to, co uważały za sprawców złego stanu zdrowia. Po każdym trzeba było zebrać z ciała złą energię, wypluć ją i nie kumulować jej w sobie. W ten sam sposób zlizywało się z czoła rzuconą klątwę. Kolejny kontrowersyjny zwyczaj z Indonezji. Lud Mentawajów, zamieszkujący wschodnią część prowincji Sumatra, słynie z przerażającego rytuału. Dla członków plemienia o atrakcyjności kobiety świadczą zaostrzone zęby.
Nadaje im się kształt trójkątów za pomocą dłuta. Poza funkcją estetyczną, modyfikacje ciała mają utrzymać równowagę między światem duchowym i materialnym. Oprócz tego mają chronić przed śmiercią. Na szczęście obecnie zwyczaj jest całkowicie dobrowolny. Najlepszym sprawdzianem na to, czy osoba ma na sobie klątwę, jest zapalenie w jego obecności suchych liści klonu. Jeśli dym klonowy dusi tą osobę, jest to znak, że trzeba wykonać rytuał na zdjęcie klątwy. Domowym sposobem na klątwy jest także kąpiel w wywarze ostrożenia. Do kąpieli wlewa się wywar z tego ziela i zanurzamy się w wannie. Jeśli na powierzchni wody zrobił się korzuszek, to oznaka, że mieliśmy na sobie klątwę. Dzwonienie, krzyczenie, piszczenie, trąbienie czy robienie hałasu wkoło człowieka miało nie tyle wygnać z niego choroby i demony, co nie pozwolić im się zbliżyć. Tradycja była tak silna, że przeniknęła do ludowej codzienności i zaczęto ją stosować na weselach, by zapewnić młodej parze powodzenie w życiu. Zarabianie w internecie jest możliwe na wiele sposobów. Różnią się one od siebie potencjałem zarobkowym oraz stopniem skomplikowania. Tutaj znajdziesz i jedno, i drugie. Firmy płacą uczestnikom za wykonanie różnych zadań. Wystarczy, że się zarejestrujesz na wszystkich panelach, wykorzystasz wszystkie dostępne opcje do zarabiania online. Możesz pracować parę godzin dziennie, poświęcając na to odrobinę swojego wolnego czasu. Aby dołączyć do tych serwisów, firmy nie wymagają od nas żadnych umiejętności ani kwalifikacji. Wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się, jak w łatwy sposób dorobić sobie niemałe pieniądze na kilka sprawdzonych sposobów. Szeptuchy na kilka sposobów wyciągają z człowieka zło, uroki, klątwę i związane z tym choroby. Można przewlec taką osobę przez dziurę w ziemi lub pod drzewem pochylonym w dół. Z jednej strony pozbywa się w ten sposób zła, które klinuje się w dziurze, a z drugiej jego ciało przejmują siły witalne od ziemi lub drzewa. Inny sposób polega na odstraszaniu niegodziwości poprzez wymachiwanie przy ciele pacjenta ostrymi przedmiotami, takimi jak sierpy czy noże. Z kolei bicie gałązkami wierzbowymi służy odpędzaniu choroby. Dziś ta rytualna czynność zapewnia, że choroba się nie pojawi.